kłęby dymu roznosiły się na całą okolicę. Smród był taki, że trudno było oddychać. Wszystkie kobiety wybiegły z bloków, załamały ręce i zaczęły szlochać. Nie wyobrażacie sobie, jakie to uczucie. W zamku Lubomirskich już było przepełnienie. Cele były załadowane tak, bo ciągle aresztowania, masowe takie łapanki i nie było miejsca już dla tych więźniów. Było po 20 kilka osób w jednej celi. To było, po dwoje spało w jednym łóżku i tak dalej. I potem wywózka do Pustkowia. Obóz w Pustkowiu istniał już od kilku lat. Był podzielony na dwie części. Część dla kobiet i niedużo, jeden tylko blok mieszkalny i 3 bloki do pracy. Nasza praca była względnie do wytrzymania i przede wszystkim nadzór nad nami miał szef Karol Czapla. To był człowiek inteligentny, trzeba mu przyznać, i miał szacunek dla kobiet. I on żadnej kobiecie nie ubliżył, nie można go oskarżyć o to. Obóz męski był dużo tragiczniejszy. Miał swoich szefów, którzy znęcali się nad więźniami. Było 3 takich esmanów, którzy chodzili podpici ciągle i tylko podpatrywali, co który więzień gdzieś robił. Chowali się za barak i patrzyli, czy któryś więzień tam się nie zbliża do baraku kobiet, czy co. A jakby się zbliżył, jak dopadł tego więźnia, to tak go mordował, że aż go zabił. Był taki Harke, który starszy już strażnik, ale ciągle pijany. I on się strasznie znęcał. A jak sobie popił, no to musiał mieć ofiarę i musiał kogoś zamordować. Pamiętam, raz do pralni podszedł jakiś więzień i chciał podać list do swojej siostry, która była w obozie. I zobaczył to Harkę. Przybiegł do niego i jak go zaczął bić. Także ten padł i później go zaprowadził do pralni i tam go zamordował. No, za podanie listu śmierć. Nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Front już był pod Przeworskiem i słychać było strzały armatnie, a my ciągle siedziałyśmy i już bezczynnie siedziałyśmy w tym Pustkowiu. Siedziałyśmy tak po kątach i obserwowałyśmy, co się dzieje. Nagle patrzymy się, a od bramy zbliża się kilka osób. Zbliża się rodzina. Mężczyzna, kobieta i 3 dzieci. Czekamy, co dalej będzie. I ta rodzina, mężczyznę odseparowali od nich, a ta matka z tymi dziećmi zbliża się do nas, do naszego działu. Wszystkie kobiety wybiegły z bloków, załamały ręce i zaczęły szlochać. Nie wyobrażacie sobie, jakie to uczucie. Dzieci, kobiety, które były matkami, które
które miały dzieci swoje i tych dzieci nie widziały wiele miesięcy i nie wiedziały o swoim dalszym losie. I nagle zobaczyły obce dzieci i nad tymi obcymi dziećmi zaczęłyśmy tak płakać, szlochać, że nie było końca. I te dzieci to była rodzina Augustynowiczów. Przyprowadzili do bloku, dali w izbie sanitarnej, tam ich umieścili i tam ich trzymali. Była to niedziela, Dzień Zielonych Świątek nawet, pamiętam. Rano otrzymaliśmy zupę, tą, co otrzymujemy w południe. Rano już dziwiliśmy się, coś, co będzie, że teraz, dzisiaj, zamiast dać nam jakąś czarną kawę i kromkę jakiegoś chleba, to dostajemy zupę rano. Zupę zjedliśmy, patrzymy się, baraki stoją pozamykane, żadnych ćwiczeń, żadnych wychodnych poza obóz. Cisza, martwa cisza. Co się dzieje? Wszystkie baraki pozamykane. Jeden barak był, ten mieszkalny, był przy rogu obozu i przy wieży wartowniczej. Drugi bok był skierowany na tą górę, która była obok, graniczyła z obozem. Była to górka porośnięta różnymi drzewami, krzewami. Dziki po prostu, dziki las. Jak ktoś zmarł, to ludzi nie zakopywali do ziemi, tylko robili ognisko na tej górce i tam palili zwłoki. Palili zwłoki i ludzkie, i końskie, i psów, i wszystkie, jakie się dostały tam do tego ogniska. No a często były przecież wyroki śmierci w Pskowiu. Przywozili często takich, którzy mieli wyrok śmierci. I wyrok, nikt nie wiedział i nikogo nie obchodziło, co się z danym człowiekiem stało. Przywieźli człowieka i zabrali go. A w międzyczasie słyszało się pukanie z pistoletu czy z rewolweru i często dym nad górką. No dlategośmy nazwali Górka Śmierci. No bo ten dym unosił się na całą okolicę i smród był z tych zwłok ludzkich. Roznosił się specyficzny odór. Od mojego pokoju były okna zwrócone właśnie na tą drogę obok tej Góry Śmierci. I widziałam wszystko, co się tam dzieje. Pewnie gdzieś koło południa posłyszałam warkot samochodów. Rano była cisza, niesamowita cisza. Później warkot samochodów. Spojrzałam przez okno, ujrzałam samochody ciężarowe, które zatrzymały się u stóp tej góry, na polanie. Za chwilę, nie wiadomo skąd, na tej polanie zobaczyłam gromadę psów. Rozbiegały się po całej okolicy i ujadały niesamowicie. Trwało to z pół godziny. I potem nagle psy znikły. Jakiegoś tresera musieli mieć, że ten treser tych
te psy przywiózł w jakiejś budzie i z powrotem ich do tej budy wpakował. Psów nie było, ale tych samochodów zaczęły się otwierać te płachty, te budy, które były przykryte resztę samochodów. I spod tych bud zaczęły wychodzić ludzie. Najpierw wychodzili młodzi ludzie. Rzeźko wyskakiwali. Potem coraz starsi. I na końcu wyciągali ludzi już zupełnie niezdatnych do chodzenia, leżących i tylko na plecach ich przenosili dalej. Opróżnili jeden samochód, później opróżnili drugi samochód i te szeregi więźniów zniknęły za krzewami tych roślin, za krzakami. Po jakimś czasie posłyszeliśmy terkot automatów. I ten terkot trwał długo, godzinę, może dwie. Wiedzieliśmy już, co to będzie. Terkot oznaczał śmierć, rozstrzelanie. Naturalnie ściąganie ubrań z tych jeszcze żywych ludzi, no i później rozstrzelanie. Za jakiś czas nad górką zaczynał się unosić dym. Najpierw czarne, ciemne smugi dymu waliły na całe okolice, przykryły nasz barak i nasze podwórko. A potem ten dym zaczynał gęstnieć i białe kłęby dymu roznosiły się na całą okolicę. Smród był taki, że trudno było oddychać. To byli ludzie, którzy mieli wyrok śmierci. Oni, Niemcy, jeździli po wszystkich więzieniach powiatowych, wyzbierali tych z wyrokami śmierci i tu przywieźli do Pustkowia i te wyroki wykonali. Nad ranem ustawili nas już w szeregi i zaprowadzili na stację w Kochanówce. Tam załadowali do wagonów ciężarowych, do wagonów takich dla zwierząt, otwartych, lor, i wywieźli. W Tarnowie załadowali jeszcze więcej więźniów, a potem dalej do Oświęcimia. I w Oświęcimie był postój. W Oświęcimiu nas nie przyjęli, bo w Oświęcim był przepełniony chyba ze 2 doby, bez jedzenia i bez picia. Staliśmy koło krematorium, koło komory gazowej i obserwowaliśmy życie tych więźniów. Byliśmy zatrwożone. Pojechaliśmy dalej. Minęliśmy Wrocław, Poznań, Berlin. Dotarliśmy do Ravensbrück.